iPhone 12 to nie najnowszy model. Takie mamy czasy, że technologia strasznie szybko się starzeje. Ale czy sprzęty, które na premierę kosztują miliony monet, teraz po kilku latach faktycznie działają tak źle, że nie opłaca się w ogóle w ich stronę spoglądać? No i właśnie, dzisiaj chciałbym podzielić się z Wami opinią, nie do końca moją, bo jest to opinia mojej narzeczonej, która właśnie korzysta z iPhone'a 12, więc dzisiaj będzie nie recenzja, bo ten sprzęt już troszkę jest po premierze, a raczej opinia. Ja też również obserwowałem, jak ten sprzęt się sprawuje, a sam mam 13, więc też kilka groszy mogę do tych słów dodać. Ale zanim przejdziemy do głównej części materiału, to wielka prośba do Was, tak do Was, do Ciebie. Jeżeli oglądacie mój kanał, to ja bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby zostawić lajki, żeby zostawić jakiś ślad po sobie w postaci komentarza. Najlepiej również i subskrypcji. Będzie mi naprawdę bardzo, bardzo miło, bo dużo z Was mnie ogląda, ale nie subskrybuje, a dzięki temu, że mnie oglądacie, to jeszcze bardziej widzę, może nie sens, bo to jest moje hobby, ale mam większą motywację, więc do tego zachęcam. Ta 12 była pierwszym zetknięciem ze światem iOS, prywatnie, bo gdzieś tam widziałem po znajomych, którzy korzystali z tego sprzętu, ale sam w swojej kolekcji nie miałem, więc to była jakaś nowość. No i właśnie, dlatego mam kilka rzeczy tutaj do opowiedzenia. Ważna informacja, telefon jest użytkowany no prawie 2 lata już będzie, więc myślę, że to jest taki dobry czas, aby w ogóle ocenić tego typu sprzęt i szczerze mówiąc ja czuję się bardzo dobrze, gdy tworzę taki materiał dla Was, który nie jest recenzją, a raczej opowiadam o czymś, co jest w mojej kolekcji albo kolekcji tutaj narzeczonej. Z tego względu, że po prostu jest dłuższy czas na test, czy po prostu użytkowanie prywatne, więc jakieś ewentualne defekty, coś tam, jakieś rzeczy, które mogą wyjść po X czasie wychodzą. I dlatego mogę Wam przygotowywać taki materiał. Nie mówię, że tutaj coś takiego zaistniało, ale no właśnie. Może zacznę od ekranu, troszkę go tutaj przeczyszczę. Na ekranie jest naklejona w tym momencie folia. Ja jestem zwolennikiem folii, tutaj moją narzeczoną trochę na tą stronę przeniosłem, bo wcześniej użytkowała szkło i ta folia się sprawdza dobrze, szkło też się sprawdzało, bo ten ekran jest płaski, więc to naklejanie wtrzymało się ok. Tylko właśnie tam to szkło, to pamiętam, że jej lekko pękło przy Face ID i już iPhone nie za bardzo tak czytał twarz, więc był z tym problem. Zasugerowałem folię i ta folia dalej się tutaj sprawdza, dlatego ona się z nim nie zaskała, to Wam mogę powiedzieć. Wiadomo, nie rzucała na prawo, lewo tam specjalnie, więc to też nie jest w taką stronę, ale nie było tak, że musiała jakoś mocno o niego dbać. Był w case'ie cały czas, więc na przykład z tyłu ani z przodu nie widzę w tym momencie żadnych rys. Pod światło możecie na obiektywie, nie wiem czy to będzie widać, zauważyć obiektywie aparatu z tyłu lekką kropkę. Wydaje mi się, że tam jakiś paproch się po prostu dostał, ale nie wpływa to w żaden sposób na zdjęcia, więc to jest akurat duży plus. Także, co miałbym powiedzieć? Notch, jeżeli chodzi o ten sprzęt, jest troszkę większy niż w późniejszej 13, którą też omawiałem, bo to jest mój prywatny sprzęt, ale co? Jest przystarzały, no to co tu mamy dyskutować? Jeden i drugi jest przystarzały, to wiecie, nie musimy jakoś nad tym debatować za bardzo. Czy to wpływa na komfort użytkowania? No nie, tak naprawdę. Ani ten notch z 13, którą tam mam, ani z tej 12. Wiadomo, chciałbym mieć tą dynamiczną wyspę, ale nie będę za to dodawał kilka tysięcy, no come on. Kilka tysięcy, ewentualnie gdybym już dysponował, to mógłbym dodać, czy tam przeznaczyć na port USB-C, bo tutaj mamy oczywiście ten Lightning, stary już, który wysłużył i już faktycznie został zlikwidowany w nowych iPhone'ach, za co leci duży plus oczywiście. Na pewno zapytacie, co z baterią i ma kondycję 88%. 1,5 roku. No u mnie akurat ta bateria wytrzymuje dłużej i kondycja jest lepsza, tak jak pewnie słyszeliście w moim materiale o iPhone'ie 13, ale to wynika też ze sposobu użytkowania. Ja zauważyłem, w jaki sposób tutaj jest użytkowany przez nią i na przykład czasem bywa, że doładuję go do 100% i wyładuję go do 0%. Rzadko gdzieś tam leży całkowicie wyładowany, ale to wpływa na kondycję i to widziałem, jak szybko ona właśnie spadała. Więc
cały dzień w tym momencie intensywnego użytkowania nie ma szans, żeby on przetrwał. Tak naprawdę można powiedzieć też by the way, 13 moja akurat i tak w takiej natywnej wersji domyślnej wytrzymuje więcej, bo tam bodajże producent informował, że 2 godziny dłużej to ogniwo nam wytrzyma i to szczerze widziałem. Faktycznie w tym zwykłym użytkowaniu moja 13 potrafiła dłużej. Nawet jak było tej kondycji więcej, to wydaje mi się, że też jakbyście dobrze tam poszanowali, no to spokojnie na drugi dzień byście doładowywali, ale jednak musicie się szykować, jeżeli to jest intensywne użytkowanie, jeden cały dzień, a nawet i nie do tej 17 godziny, więc bierzcie to mocno pod uwagę. Ale też nie możemy się oszukiwać i dla niej to użytkowanie to było takie narzędzie pracy. Wykorzystywała dużo do filmów, maili, więc ten cały czas telefon był odpalony, cały czas. Jeszcze z tego co zauważyłem, lubi mieć jasność praktycznie na maksa, więc to też wpływa negatywnie na baterię, więc tutaj indywidualna kwestia. A jak już bateria pada, musimy doładowywać port Lightning i wolne, bardzo wolne ładowanie to dalej definiuje te starsze modele, chociaż nowe też nie grzeszą szybkością, więc musicie też brać to pod uwagę. Od razu też wspomnę o nagraniach, o zdjęciach. Możecie zaraz pooglądać, albo teraz nawet już Wam puszczę, efekty, jakie uzyskiwaliśmy z tego aparatu. Uzyskiwała. I wiadomo, że tam na papierze nie wygląda to jak jakiś topowy aparat, zwłaszcza jak patrzymy teraz na te aparaty 120 megapikseli. Tutaj mamy tą 12, więc faktycznie to na papierze nie zachwyca. Na papierze, ale jak wiecie, to nie wszystko, więc patrzcie. Wydaje mi się, że jeżeli szukacie telefonu stricte pod zdjęcia takie sporadyczne ustrzelić, to naprawdę 12 nadal nie ma się czego wstydzić. Więc tutaj, jak sami widzicie teraz, wychodzą fajnie i raczej będziecie z tego faktu zadowoleni, bo tutaj niczego nam nie brakowało. Nam, dalej mówię, ja jakbym korzystał również z tej 12 cały czas. Bo efekty właśnie, czasem mi się też tutaj wchodzi do głowy słowo nam, bo ja używam 13, więc ta 13, a 12 pod tym kątem nie zauważyłem wielkiej różnicy. Te efekty na jednym, na drugim wychodzą dla mnie zadowalająco, a nawet i więcej. Ale jak działanie? Czy on po tych latach zwolnił? I powiem Wam, że tego, co mi pokazywała, jest zapchany po brzegi różnymi aplikacjami i nie zapchał się. Wiadomo, jeżeli mamy te apki odpalone w ramie, to one tam nie przetrwają, oczywiście bez odświeżenia, tak też warto powiedzieć, jeżeli ich jest masa odpalonych, a też iPhone ma taką strukturę, że raczej cały czas trzymamy te apki w tym ramie, a nie je cały czas zamykamy, tak jak na przykład robimy zwykle w Androidzie. Te 4 giga no to właśnie generuje to, że po jakimś czasie, jak mamy dużo tych apek, to niektóre wymagają odświeżenia. Dalej są w tym ramie, ale odświeżają się. I nie, tak jak mówię, nie zwolnił, działa tak samo, jak działał na początku. Wiadomo, mamy też ekran 60 Hz, to musicie oczywiście wiedzieć, tak samo jak 13. Pasowałoby już na tamte czasy tą 120 do takiego drugiego telefonu zapakować. I dlatego ja to mocno krytykuję, żebyście nie pomyśleli. Ale nie przeszkadza mi to i też z tego, co rozmawiałem, w użytkowaniu. W sensie ta 60 jest wystarczająca. Chciałoby się brać taką 120 na warsztat, ale też jakoś, nie wiem, nie płaczę za tym. Chociaż tak jak mówię, troszkę wstyd dla iPhone'a, że dalej tą 60 ładuje nawet i w nowszych sprzętach. To jest straszne. Nie będę też zbyt mocno o samym iOS mówił, bo on na tej 12 działa tak samo jak na tej 13. Ma tego samego w tym momencie iOS-a w wersji 17
I wiadomo, że tutaj możemy dyskutować. Moi drodzy, proszę, nie kłóćmy się w komentarzach, żeby na przykład kupować, bo wiem, jakie mogą się pojawić zaraz komentarze, za taką kasę kupować taki stary sprzęt. I tak i nie, no tutaj tak naprawdę są dwie strony medalu, tak samo jak z przejściem chociażby z Androida na iOS-a, co ja zrobiłem. Jeżeli nie czujecie takiej potrzeby, to jak na siłę to zrobicie, to będziecie jeszcze więcej różnych takich pstryczków robić w stronę firmy z Cupertino, że ten iOS jest taki i w ogóle. No bo taka jest nasza natura oczywiście, więc jeżeli macie chęć, chcielibyście spróbować, macie ciekawość, to oczywiście iOS stoi otworem, próbujcie, bo są różnice na plus, na minus i to bierzmy, słuchajcie, mocno pod uwagę. Nie każdemu to będzie pasowało, ale nie możemy też brać tego 1 do 1, bo to był też z mojej strony taki błąd, chociaż szybko go wyeliminowałem, żeby nie patrzeć, ok, na Androidzie to wygląda w ten sposób, na iOSie teraz wygląda to w ten sposób, więc to jest dziadostwo, bo nie działa tak samo. Tak, czasem to jest bez logiki rozwiązane na przykład na iOSie i tak się na ten moment godzę. Pisałem się na to, wiem, i tak w taki sposób użytkuję, mogę sobie ponarzekać, bo też to, jak pewnie wiecie, lubię robić. Ale pewnie ciekawi Was konkluzja, jaka płynie z tego filmu. Czy warto nadal w 2024 roku interesować się tym modelem, zwłaszcza gdy bodajże z takiej produkcji Apple'a gdzieś tam chyba już wyszedł. W elektromarketach oczywiście jest i waha się ta cena. Zwykle 2800 trzeba za niego dać, zależy jaka wersja kolorystyczna, bo za to też musimy dopłacać nieraz. Więc słuchajcie, jeżeli stalibyśmy znowu przed taką decyzją kupić czy nie kupić, to byśmy go ponownie kupili, bo z tego co rozmawiałem z Dominiką, ona jest bardzo zadowolona z tego sprzętu. Służy jej do dziś, intensywnie z niego korzysta i naprawdę nie oszczędza, a nic się z nim tutaj nie dzieje, więc naprawdę, jeżeli mielibyście chęć, aby sięgnąć po starsze sprzęty, nie mówię tylko nowe, ale jakieś używane, bierzcie pod uwagę oczywiście baterię i poziom, bo to też jest bardzo istotne, no to tak, warto jeszcze rozważyć taki zakup, ale jeżeli wiecie, chcecie mieć dłuższe wsparcie, bo ten bodajże będzie miał do 2027 roku jeszcze te aktualizacje, no tak, w tych okolicach gdzieś się to wsparcie zakończy, czyli te oficjalne aktualizacje, no to możecie dalej myśleć o tym sprzęcie. Ja zawsze zachęcam do tego, aby nie patrzeć tylko na te najnowsze sprzęty, a sięgać w przeszłość również na te starsze. Dlatego każdy z Was musi rozważyć plusy, minusy, swoje oczekiwania i wtedy podejmujecie decyzję. Bo ja mogę powiedzieć, że ten sprzęt się sprawdza, druga osoba powie, że już by takiego sprzętu nie kupiła, bo to nie ma sensu. Ale każdy jest w innej sytuacji, chociażby materialnej, więc musicie brać na to poprawkę. Ja Wam serdecznie dziękuję, podyskutujmy, dajcie w ogóle znać, kto jeszcze w tym roku ten sprzęt ma i kto w ogóle jeszcze myśli o zakupie w tym roku tej 12. Oczywiście pamiętajcie, że jeżeli chcecie dopłacić i macie taką możliwość do innego modelu, chcecie to zrobić, to oczywiście 13, o której też robiłem materiał, stoi otworem dla Was, albo idziemy w 14, czy nawet już 15, czy wersja Pro, zależy czy potrzebujecie tych bajerów. Jeżeli do takiego zwykłego użytkowania nie potrzebujecie, to nie ma sensu. Ja, mając 13 zwykłą, w tym momencie z ciekawości wziąłbym jedynie na przykład te modele nowsze, ale żeby mi coś brakowało, to nie. Jest niezawodny, jest szybki, dla mnie to jest duży plus, ten sprawuje się tak samo. Także ja Wam serdecznie dziękuję za dziś, mam nadzieję, że materiał się podobał, tymczasem trzymajcie się.